Dzień dobry, Piotr Zielonka. Ja się zajmuję sektorem gamingowym, ale też ogólnie technologicznym w Santanderze. I teraz będzie troszkę teorii. Było dużo praktyki wcześniej, ja trochę o teorii. Zastanawiałem się jakiś czas, co pokazać w takiej prezentacji o trendach w sektorze gamingowym generalnie. To że to może być dość łatwe zadanie, w sensie wystarczy pewnie wziąć parę raportów z firm doradczych, znaleźć kilka ciekawych slajdów, na takiej podstawie zbudować taką prezentację, natomiast mi się wydaje, że takie raporty nie zawsze mogą pokazać jakieś pewne punkty przegięcia, pewne nowe trendy, które się rodzą, które potrafią mocno transformować dany segment i które temu segmentowi nadają jakieś nowe tory wzrostu. I tak mi się wydaje, że w tym momencie się dzieje w sektorze gamingowym, że on jest w takim punkcie zwrotnym i że ciężko o tym przeczytać w tych raportach spółek doradczych. Dlatego przy tworzeniu tej prezentacji, ja myślałem swoją drogą, jak tą prezentację ułożyć i jak pewne rzeczy pokazać, ale też poprosiłem osobę, kolegę z zespołu, żeby wybrał z tych raportów firm doradczych pewne trendy, które się działy w sektorze gamingowym, które by warto na takiej prezentacji pokazać. I w sumie z tych slajdów, które zaprezentował, warte pokazania, w zasadzie tylko jeden okazał się być dla mnie wart pokazania i to nawet nie jest ten pierwszy. Ten pierwszy to jest bardzo ogólny slajd, który pokazuje wzrost wartości sektora gamingowego. Natomiast wydaje mi się, że ten slajd jest dość jednowymiarowy. O tym w dalszej części trochę prezentacji powiem, dlaczego jednowymiarowy. W tych raportach firm doradczych pokazane są inne trendy, które definiowały wzrost sektora gamingowego, czyli jak mocno rosła liczba graczy na Steamie na przykład, ile czasu ci gracze spędzali na gry. Akurat z tych wszystkich trendów, które z reguły w tych raportach są pokazywane, ten właśnie slajd wydawał mi się czy najciekawszy w sensie tego, co ja chciałem powiedzieć o sektorze gamingowym, czyli że w pewnym momencie spółki gamingowe oprócz gier singleplayerowych zaczęły tworzyć też gry multiplayerowe, które zaczęły budować ogromne rzesze społecznościowe. I o tym też trochę będzie w dalszej części prezentacji. Znaczy, żeby też nie umniejszać oczywiście tego, co się w tych raportach firm doradczych znajduje, bo one pokazują trendy, czyli jak mocno ten sektor rósł i jak dużo wartości wykreował, to żeby to jakby nie chcę tego oczywiście umniejszać, ale w zasadzie to wszystko, co w tych raportach można wyczytać, to w zasadzie na jednym czy dwóch wykresach można pokazać, czyli w sensie jak ta teoria pokazana w tych raportach, jak przekładała się na wzrost wartości realnych biznesów. To są dwie spółki giełdowe, których wartość wzrosła kilkudziesięciokrotnie w ramach tych ostatnich parunastu lat. Natomiast tak jak zacząłem, w tych raportach trudno znaleźć, znaczy jest dużo o historii, natomiast jest trochę pewnie mniej rzeczy o trendach, które się rodzą, które mogą spowodować transformację sektora w nowym kierunku. I wydaje mi się, że takie punkty przegięcia, takie momenty transformacji są też mocno powiązane z zachowaniem sektora i gamingowego, i technologicznego na rynku giełdowym. Historia tego sektora zaczęła się oczywiście od bańki nasdaqowej w okolicach roku 2000. Wtedy wyceny spółek z sektora nie były oparte o realne zyski, były de facto oparte o liczbę kliknięć w pocztę internetową na jakimś serwisie. Oczywiście ta bańka pękła, notowania się załamały, natomiast w sektorze technologicznym bardzo dużo się działo. Spółki transformowały swoje modele biznesowe. Na początku lat 2000 Amazon tworzył swój cloud. Na początku lat 2000 Microsoft transformował swój biznes model, przechodził na takie powtarzalne modele, miesięczne modele płatności. To są
jakby te biznes modele były dużo bardziej powtarzalne, dużo bardziej defensywne niż to, w jaki sposób te spółki funkcjonowały trochę wcześniej. Ciekawostką jest fakt, że też niektóre polskie spółki wtedy zaczęły swoje transformacje i taka spółka software'owa jak Comarch wtedy. Dobra. W momencie, kiedy Amazon tworzył swoje rozwiązania cloudowe, Comarch też pracował nad swoimi rozwiązaniami cloudowymi. Jakby kolejny po krachu nasdaqowym, kolejny kryzys na rynku giełdowym pokazał, w jaki sposób, czy jak silne są te modele biznesowe, które spółki technologiczne zbudowały. Wtedy zaczęła się rzeczywiście pasa dominacji tego sektora technologicznego, jeśli chodzi o notowania giełdowe i to trwało w zasadzie do COVID-u, czy nawet w trakcie COVID-u. Mamy teraz taki kolejny punkt przegięcia i on się trochę wiąże z tym, że zmieniają się też oczywiście warunki makro, ale też rynek, inwestorzy zaczynają zadawać sobie pytania odnośnie tego, czy modele biznesowe spółek technologicznych wybranych są powtarzalne, są recurring i czy rzeczywiście te spółki będą w stanie dostarczać regularne wyniki, zyski, czy te wyceny są uzasadnione, czy nie. Z reguły takie załamania rynkowe właśnie są też jakby powiązane z tym, że dzieją się pewne transformacje w ramach sektora, tak jak to było po pęknięciu bańki nasdaqowej, tak wydaje mi się, że teraz jest też taki moment, który może definiować to, co będzie się działo w następnych kilkunastu latach. I te trendy, które się rodzą teraz w tych punktach przegięcia, są związane z takimi pojęciami jak metaverse czy blockchain. O tym już trochę było w trakcie poprzednich prezentacji. I w szczególności wydaje mi się, że ten pierwszy trend metaverse jest bardzo istotny dla spółek sektora gamingowego. Wydaje mi się, że spółki z tego sektora mogą na nim najwięcej zyskać. I dlaczego? Najpierw może jakieś takie bardzo szybkie i proste definicje, co to jest metaverse. Najczęściej jakby definicja metaversu to jest ta pierwsza definicja, że to jest takie połączenie świata rzeczywistego i świata wirtualnego. Natomiast jak dla mnie, jako analityka spółek z sektora gamingowego, ważniejsza jest taka trochę inna definicja metaversu, mianowicie, że metaverse to też jest tworzenie pewnej platformy społecznościowej, która łączy, czy jest jakąś kombinacją. Metaverse to też próba stworzenia takiej platformy, która zagospodarowuje sposób spędzania wolnego czasu przez konsumenta, czyli w jaki sposób spędzamy wolny czas. Może być sport, muzyka, telewizja, zakupy, czy pewnie wiele innych rzeczy. I Metaverse to też próba zbudowania takiej platformy, która będzie łączyć i próbować zagospodarowywać te wszystkie usługi czy aktywności konsumenta jakby w jedną taką platformę generalnie. I takie próby już są tworzone, na przykład Fortnite. Fortnite to nie tylko gra, ale w Fortnite gracze w ramach tej gry są też jakby regularne koncerty muzyczne. Tak? Gracz musi dojść do pewnego momentu w grze i wtedy nagle jest uczestnikiem koncertu muzycznego, czyli to już nie jest gra, to już jest pewne połączenie dwóch różnych usług, że tak powiem. Żeby tam skończyć z pewnymi definicjami, a że bardziej jakby pokazać w rzeczywistości, dlaczego spółki gamingowe akurat mogą najwięcej na tym trendzie skorzystać, to dosłownie w ostatnich dniach pojawiło się takie wideo, w którym prezes Microsoftu Satya Nadella mówi o pewnej, jak to się nazywa, Metaverse Vision w Microsoftie generalnie. Ten slajd jest dla mnie mniej ważny, chociaż z punktu widzenia biznes modelu Microsoftu, gdzie prezes pokazuje jakby które usługi, które usługi Microsoftu odpowiadają na te na te trendy metaversowe, budowania tych platform metaversowych na przyszłość. Natomiast jakby większa część tego filmiku generalnie to jest próba pokazania
jakby już w rzeczywistości, co Microsoft ma do zaoferowania i to jest ten slajd. Ten slajd jest dla mnie dużo ważniejszy. To jest po prostu pewne wirtualne biuro i kilka awatarów, takie urzeczywistnienie, powiedzmy, pracowników w tym wirtualnym biurze. To jest taka wizja, ja bym to nazwał korporacyjnego metaversu, bo są też próby stworzenia innych metaversów. Microsoft ma też grę Minecraft. To jest taki metavers dla tych najmłodszych użytkowników, najmłodszych graczy. Fortnite to też jest taki ala metavers dla tych najmłodszych graczy. To jest pewna wizja, ja to nazywam takim korporacyjnym metaversem. I dlaczego akurat ten slajd jest dla mnie ważny? Dlatego, że na nim widać to, że jakby spółki gamingowe to jest content generalnie. Spółki gamingowe, tylko spółki gamingowe potrafią taki content wygenerować i na tym contencie te metaversowe rozwiązania będą zbudowane. Dlatego wydaje mi się, że dla sektora gamingowego nadchodzi nowy moment, taki moment, który może zdefiniować i zmienić modele biznesowe spółek gamingowych. I dlatego też mi się wydaje, że spółki z tego sektora mogą być największym wygranym tego trendu, który się rodzi. No i o tym trendzie, tak jak zacząłem, trudno na razie czytać w tych wszystkich raportach spółek doradczych, więc i tak jak zacząłem, ten pierwszy wykres o wzroście sektora gamingowego, wzroście wartości, powiedziałem, że to był taki dla mnie zbyt jednowymiarowy, że tak powiem. Dlaczego jednowymiarowy? Bo ten sektor gamingowy, który będzie podstawą tych platform metaversowych, które z kolei, jak się cofniemy do tego slajdu, te platformy metaversowe to nie tylko gaming, ale też sport. FC Barcelona próbuje zbudować swój metavers. Wszyscy w zasadzie próbują zbudować swój metavers. Więc sektor gamingowy, znaczy metavers to nie tylko sektor gamingowy, ale to właśnie też sport, muzyka, telewizja, pewnie podróże i mnóstwo innych elementów. Ten rysunek, od którego zacząłem prezentację, jakby wzrost sektora gamingowego jest trochę jednowymiarowy, bo w zasadzie on pokazuje ten sektor gamingowy w oderwaniu od jakby pewnych trendów, które się tam dzieją, które będą się działy w przyszłości, a których elementem, znaczy ten sektor gamingowy już moim zdaniem nie powinien być definiowany w oderwaniu też od pewnych innych sektorów i jego wzrost w przyszłości może być powiązany ze wzrostem kilku innych sektorów, które będą też składać się na ten metavers, który tam wszyscy wielcy tego świata próbują budować. I teraz trochę o tych wielkich tego świata. Ten trend metaversu, blockchainu, o tym zrobiło się głośno w ostatnich kilku miesiącach. Oczywiście zaczęło się od Stanów Zjednoczonych i oczywiście od tych największych graczy technologicznych. Jakby ci wszyscy gracze szybko zdefiniowali, jakby czego potrzebują, żeby próbować zaistnieć w takim sektorze metaversowym. Oni oczywiście potrzebują jak największą ekspozycję na segment gamingowy, dlatego zaczęło się pojawiać mnóstwo M&A-ów, czyli przejęć w sektorze gamingowym i to jest tylko kilka przykładów generalnie. Sony to jest taka spółka, która przez pewien okres w zasadzie co tydzień dokonywała jakiegoś przejęcia w sektorze gamingowym i ostatnio Sony razem z Lego podwyższyły kapitał w Epic Gamesie. To chyba je kosztowało $500 miliardów. Epic Games to jeden z takich pionierów metaversu. Oczywiście Microsoft też nie bez przyczyny kupuje Activision Blizzard, chociaż już ma też dość silny segment gamingowy. Swój segment gamingowy buduje Amazon, próbuje w tym zaistnieć Facebook, który się nazwał Meta Platforms. Netflix próbuje budować swoją nogę gamingową. W zasadzie, tak jak zacząłem, wszyscy wielcy tego świata próbują zaistnieć w sektorze gamingowym. Moim zdaniem dzieje się to dlatego, że ten trend metaversu, budowania tej nowej wirtualnej rzeczywistości to jest bardzo silny trend, który zdefiniuje jakby przyszłość tego sektora technologicznego na kolejne lata. Okazuje się, że no, nie tylko ten trend metaversu. Kilka miesięcy temu zaczęło się o nim dużo mówić w Stanach Zjednoczonych, ale te trendy szybko docierają do Polski. Okazuje się, że polskie spółki giełdowe też nie zostają daleko w tyle.
I jest kilka spółek, które już tam oficjalnie poinformowały, że próbują swoich sił, jeśli chodzi o te nowe trendy metaversowe. Jest jedna ze spółek notowana na New Connectie, która tworzy odpowiada za hardware dla budowy pewnej platformy metaversowej, to Carbon Studio. Drugą spółką to jest też notowany na naszym rynku Huge. Ta spółka za wiele nie powiedziała na razie odnośnie tego, co chce zrobić, jeśli chodzi o te nowe trendy, natomiast to był dosłownie jeden slajd z ich prezentacji, który się pojawił po wynikach chyba za 4. kwartał. Natomiast jedno zdanie, które mnie bardzo mocno zaciekawiło na tym slajdzie, to jest to, że tak jak zacząłem też trochę tą prezentację, ten trend metaversowy, blockchainowy, Web3, te trendy spowodują jakby dużą transformację, jeśli chodzi o ten sektor. Pojawią się nowe biznes modele, pojawią się nowe linie przychodowe i to może nadać nowe życie tym spółkom i gamingowym, no a ponieważ te spółki gamingowe stanowią jakby coraz większą wartość w ramach tych platform technologicznych, no to pewnie te platformy, one będą też w jakiś tam sposób transformować całe te platformy technologiczne. Także wydaje mi się, że jesteśmy w tym takim turning point, w takim punkcie zwrotnym, że na naszych oczach rodzą się nowe biznesy, rodzą się nowe pomysły i one będą tak jak te biznesy, które tam powstawały po upadku bańki technologicznej. Mamy też taki punkt zwrotny na giełdzie, tak jak zacząłem, to jakby te momenty są skorelowane. Wydaje mi się, że jesteśmy właśnie w takim momencie, w którym nowe biznesy się rodzą, stare mogą upadać i jesteśmy w takim punkcie zwrotnym, który zdefiniuje te potęgi technologiczne na kolejne kilkanaście lat. I to jest już wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo. Był jeden slajd, tak jak powiedziałem na początku, z tych takich ogólnych raportów spółek doradczych, a cała reszta to jest jakby tam próba mojej interpretacji tego, co się dzieje w tym momencie, a w zasadzie co się może zadziać.